Tym razem, moi drodzy, newsy FromSoftware'owe, ale i nie tylko, bo mamy newsy związane z Lords of the Fallen, bo zapowiedzieli Umbral i mamy newsy związane z Lies of P i jakieś inne rzeczy Soulslike'owe od The Storma. Let's go. Mieszanka, pigułka. Alright, what's going on, guys? 2026 is a big year for Souls-like games, with some great titles to look forward to like The Duskbloods, Lords of the Fallen 2, and many more. And lately there's been a lot of news going on around the major players of the Souls-like genre. Today we've got a lot of stories to talk about, starting with some pretty concerning news around FromSoftware that we need to break down. We've got some great news for Lies of P, some new teaser gameplay and a lot of hype building around Lords of the Fallen 2, and quite a bit more. So we're going to break all of that down today, and then I briefly want to touch on some other lesser known Souls-like games that you might want to keep your eye out for. But as always, as we get started today, if you want to stay up to date on all things Souls-like games and FromSoftware, go ahead and hit that subscribe button, and now let's get into it. Alright, so let's start off by talking about FromSoftware today. Now, one thing we've been covering on this channel for a few years now is all the situation around Kadokawa, the parent company that owns FromSoftware. And they've been in a pretty rocky financial situation for a while now, with lots of aid coming their way from Sony. Now, as it stands, Sony is the biggest stakeholder in Kadokawa, but you might have seen this headline today. Activist investor who urged Nintendo to charge 99 cents just to get Mario to jump higher acquires significant stake in parent company of Elden Ring dev FromSoftware. And yes, it does seem like that happened. Let's take a look at this. Activist investor Oasis Management Company has acquired an 8.86% in Japanese media powerhouse Kadokawa, parent company of Elden Ring developer FromSoftware, according to GameBiz and Automaton. This is a big enough stake to potentially enable the investor to 9% to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że mówimy o gigantycznej spółce. influence Kadokawa's operation. Ja wiem, że te informacje takie ala biznesowe mogą was w wielu przypadkach nie interesować, ale to jest coś, co w tle ma ogromny wpływ na to, jak te firmy funkcjonują, nie? To, co na przykład przy Ubisoftie żeśmy bardzo bogato omawiali, no bo faktycznie miało to znaczenie. Back in 2014, Oasis encouraged Nintendo to pivot towards developing free-to-play mobile games, saying just think of paying 99 cents just to get Ja Mario. pierdolę, czyli udziałowcem spółki matki FromSoftware jest teraz firma i to w 9%, to nie jest jakby wiadomo decyzyjność jakaś maksymalna, ale jednak jakiś głos dość istotny, która mówi, że po prostu trzeba doić z gierek jak najwięcej kasy i mikrotransakcje do nich wpierdalać. No to powiem tak, oczywiście to jest bardzo daleki skok logiczny, żeby myśleć, że zaraz w grach FromSoftware pojawi się Battle Pass, ale no jest to lekko niebezpieczne. Niech wpierdolą do Night Raina. W Night Rainie mam wrażenie, że to by się nawet przydało. Tylko jednocześnie powinno to wpływać na to, że będzie w nim więcej kontentu. An activist investor is an individual or company that aims to purchase a significant minority stake in other companies so that they can influence how they are operated or managed, usually with the aim of bolstering shareholder returns. Okay, so I don't know about you guys, but I don't like the sound of that at all. So I went and read this open letter that they sent to Nintendo, and it's just as bad as it sounds, basically urging them to ditch traditional console games and move to microtransaction-heavy mobile games. Niezła firma, nie? Jebać te kurde gry, po prostu single player, walić te ekskluzywy, po prostu róbmy gry, usługi, będziemy doić mikrotransakcje, tam są pieniądze. No to jest najgorsze możliwe myślenie i wielokrotnie ludzie się na tym przejechali. And the author of that letter is still the chief investment officer. And if you go look at their press releases, all it is exactly what IGN's saying here, just urging sways in companies. Now, with an 8.86%, it does not make them the majority stakeholder in Kadokawa, but that is a pretty significant amount, which can, like they seem to be doing all the time, give them a big voice in company decisions. Primarily targeted at Nie wiem, management. czy też macie takie wrażenie, ale gdyby Miyazakiemu ktoś przyszedł i powiedział, ej, od teraz jest decyzja, że macie dawać mikrotransakcje do swoich gier, to on by sam z własnej firmy odszedł i założył nową, jak Kojima. Jakby to nie wydaje mi się, że to jest taka persona, na której wizję i gry dałoby się wpłynąć. Jasne, możemy powiedzieć, o Miyazaki i tak się właśnie sprzedał Nintendo, robi 2 gry multiplayerowe, ale zobaczcie, że w takim Night Rainie i pewnie w Dustglotsach też tych mikrotransakcji w zasadzie no nie ma. Nie ma żadnych Battle Passów, to jest po prostu gra, którą kupujesz i grasz. Ta filozofia no nigdy się nie zmieniła. Jedyne z czego FromSoftware zarabia to dodatki, które jednak tego kontentu mają dużo. Jedynym jakimś może odchyłem był dodatek do Dark Souls 3, gdzie w zasadzie mieliśmy jednego fajnego bossa i tyle. Ale wydaje mi się, że to trochę niemożliwe, że FromSoftware nagle o 180 stopni zmieniło swoją logikę działania tylko dlatego, że 9% udziałowiec ich spółki matki tak mówi. And a top-down approach.
Now, does this mean they're gonna say things like, well, FromSoftware needs to start adding microtransactions to their games so that they can maximize profit? Probably not. I think the most likely scenario here is that this is just simply them wanting a piece of the pie with all the success that Kadokawa has been having off the back of Elden Ring. And like Sony, I think their primary target here is probably Kadokawa's publishing business in anime, manga, and other anime mobile games. But it's still not a good look here. So how exactly is this going to manifest? We don't know. Only time will tell. Hopefully they stay out of FromSoftware's way like Sony and Tencent have respectfully done. But you guys let me know what you think about that down below. On a more positive note, we have some pretty good news for Lies of P. Lies of P has just announced that the game has sold over 4 million copies. Ej, ja myślałem, że Lies of P sprzedało więcej kopii. Serio? 4? For a debut Souls-like, those are some pretty insane numbers. And they absolutely deserve that. The game is absolutely phenomenal. I think it rivals... Znaczy to i tak raczej nie kosztowało ich aż tyle i to jest mega sukces, ale i tak no to jest pierwszy Souls-like, ale kurde liczyłem na to, że więcej ludzi się zainteresuje Lies of P. From Software's games. And as a DLC, Overture was amazing too. 4 Game Pass? No tak, gra wleciała na Game Passa w pewnym momencie chyba faktycznie. Exactly what they wanted more of in the game. Some phenomenal boss fights, awesome new weapons to use, quality of life changes, a boss rush mode, all that good stuff. And if you're someone that still has not tried out this game, I really can't recommend it enough. As a Souls-like, not made by FromSoftware, it's the best of the best. So I love to see them winning, and I really can't wait for whatever their next game is. Jak ktoś nie grał, Hopefully we hear more polecam. about that soon. But now shifting gears to another banger of a Souls-like, let's talk about Lords of the Fallen 2. Definitely up there with my most... Lordsiki 2 to jest taka giera, ja pierdzielę, ja się tak nie mogę doczekać. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie tytułów w tym roku i to dlatego, że jedynka była tak chujowa w tym 2023, ta jedynka zrebootowana, że do teraz pytanie, czy oni jakieś wnioski wyciągnęli. Cały czas powtarzają, że tak, że teraz już wiedzą, w którą stronę chcą iść. Faktycznie wszystkie jakieś materiały promocyjne i inne rzeczy wyglądają naprawdę solidnie, tylko że w Lordsach 1, które ostatecznie okazały się naprawdę słabe na premierę, teraz jest trochę lepiej, ale overall ta gierka, no 5 na 10 to jest max, to też miały takie materiały promocyjne, też była taka zachęcająca, też wyglądała super, też wydawało się, że to będzie kurde w końcu ktoś, kto zrozumiał poza FromSoftware ten gatunek. Lords of the Fallen 2 z kolei wygląda bardziej już na slashera, powiem szczerze, ten kombat bardzo przyspieszył, zrobił się znacznie bardziej widowiskowy, może to nie jest zły kierunek, wiadomo, my też mówiliśmy, że następna gra Miyazakiego pewnie też będzie szybsza i już po Night Rainie widać, że FromSoftware chce troszeczkę z prędkością coś podziałać i dynamiką tych starć. Ja bym tylko chciał, żeby to nie był taki Unreal Engine sloppik typowy, bo Lordsy 1 trochę takie były. Na szybko tylko Unreal 5 się pojawił i to miała być ta pierwsza gra Souls-like'owa robiona na Unrealu i wyszło to jak wyszło. A teraz jak trochę czasu minęło, znaczy dobra, to dalej tylko 3 lata od premiery jedynki, ale jednak doświadczenie, dużo krytyki spłynęło na nich. Myślę, że mogą z tym coś zrobić i mogą się do tego jakoś zaadaptować. Anticipated games of 2026. I cannot wait to get my hands on this. Tymiński napisał, że skupiają się całkowicie na feedbacku graczy. Napisać coś takiego jest łatwo. Chciałbym, żeby to była prawda, ale też ciężko mi w to, tak wiecie, bezwarunkowo wierzyć, bo pamiętam ile razy Blizzard mówił, że słuchają graczy, nie? Details about it, everything looks awesome, especially after seeing some alpha gameplay of the combat and the new scythe weapon. It looks really, really good. But they've been building the hype for this game, releasing little tidbits of info and short clips over on their social medias, and we got a new teaser for their Umbral reveal, which is going to be happening pretty soon. So let's take a look at this clip. Here we can see the Dark Crusader character opening a big door into one of the new biomes, and I gotta talk about the scale here again. This looks kurde, no widowiskowe to jest niesamowicie, znacznie bardziej niż poprzednie Lordsy. Crazy. There's so much going on. The rocks floating, all the meteors coming down. But the key here is the Umbral transition. We can see them still use the lamp, but Umbral is getting a big makeover I Umbral, pyk. A fajnie wygląda to przejście do Umbralu. And we can see it manifest from the character himself with these big red tendrils. And they have announced that it's no longer purple and dark, but now more of a hellscape, which you can... Okej, czyli Umbral przestaje być fioletowy, tylko będzie bardziej piekielny. Ciekawe, zobaczymy. Oby nie był taki monotonny, tak czy inaczej. See in the background of the key art of the game. Najważniejsze jest to, żeby ten Umbral po prostu nie wkurwiał, żeby nie był trochę taki na siłę, byleby się odróżnić od typowych gier Souls-like'owych, bo taki był pierwszy Umbral. Jeżeli to faktycznie będzie dobrze zrobiony świat alternatywny, jeżeli będzie on w dużej mierze opcjonalny i będzie fajnie nagradzał, będzie miał swoich różnorodnych wrogów, to może coś z tego będzie. I ten platforming wyjebać by się przydało. Flower set against the sun or moon, whatever's going on back there. But we should be hearing a lot more details about how Umbral is going to work in this game sometime very soon. As they said, that podcast is going to go live before the end of the month. Another bit of info we heard
is that the game has raised almost 19 million in funding, and they promise that this game is being built entirely on player feedback, and they will 19 deliver milionów exactly zebrane. what we want, reiterating that listening to the players is rule number one. And based on everything we've seen and heard, I absolutely believe that. You can see it in the quality and all the changes that have been made to Lords of the Fallen 2023. So I can't wait for this game. It's gonna be awesome. And like Lies of P, I'd love to see the success here. Now, for the remainder of the video, I got two games I want to shout out. The first of which is Crimson Moon. This was revealed at the PlayStation Polecajki Showcase, Soulslike'owe. and it's a heavily Souls-inspired action RPG that can be played solo or co-op, and kind of functions like Night Rain, where you have a central hub where you can manage dla your mnie raczej loadout, gierka. and then you're Nawet off to slay wizualnie enemies czysto. and hunt down a big Przypomina boss at pierwsze the end. Lordsy. Now, the developers wanted to prioritize that action is the main focus here. They don't want to use the label Souls-like, as they specified that the game is much more approachable, not quite as punishing as traditional Souls-likes. But everything about this game looks like a good time. It's set to release sometime this year, and is definitely going to be on my radar, but I wanted to highlight it here. The other game I want to give a shout out to today is Crimson Capes. It is out right to now fajnie and you can wygląda. play it on Steam. This one is a self-proclaimed Souls-like, but with a 2D Metroidvania Tylko layout. Metroidvania, a ja ostatnio mam wstręt po Silksongu do teraz. In this game you play as Ale Will wygląda the zajebiście, Tempest, fajny a witch art hunter style. tasked with dismantling a growing conspiracy of Old wizards school. across the kingdom of Ambrose. Now, what's really cool about this game is not only the art style, which looks awesome, but that they wanted to go for realistic sword fighting techniques with super fluid animations, and you can tell. Now, also really cool is that even though this is a 2D Metroidvania style game, there is online co-op and PvP. It's sitting at a very positive rating on Steam, and there's also a demo you can check out if it sounds cool. The game's actually on sale right now at the time of me putting out this video, but if you're somebody that played it already, let me know what you thought. This isn't sponsored or anything, like I said, I just wanted to shout out these games. But that is going to do it for the video today. You guys let me know your thoughts down below on all these stories that we covered. What do you think about this new acquisition in Katakawa? Will it affect FromSoftware? Wydaje What mi is się, your że na hype level FromSoftware for ta the next decyzja, Lies of P game? ten Lords of the udziałowiec Fallen nie 2? wpłynie, szczerze. FromSoftware jest taką spółką, która raczej będzie się tam na tym uboczu trzymać. Przypomnijmy tylko, że ta spółka matka Kadokawa, ona się zajmuje głównie mangą, anime, tego jest bardzo dużo u nich, a FromSoftware stanowi jakiś mały, dosłownie element, gdzie jak Elden Ring się sprzedał w tych 30 milionach egzemplarzy, to nawet wcale nie było tego widać na ich wykresie zyskowym. Więc kropla w morzu. Wątpię, żeby to na nich miało jakoś mocno wpłynąć i że to pod nich jest robiona ta decyzja. No i dobra, warto być na bieżąco z Soulsami, może w końcu do nich wrócimy, co? Zobaczymy. A tutaj jeszcze news. Bug of the Week z Lordsów. Ogólnie uważam, że ten marketing Lordsów jest dowalony pod tym kątem, że wrzucają sobie jakieś bugi przy developmencie. Takie buduje powiązanie z graczami. Zobaczmy to. Death Metal. Zostawiamy buga? Tego bym nie zostawiał. Już jakiegoś widziałem wcześniej, że gość leci w kosmos, bo coś z grawitacją się popsuło. Nawet zabawne. Z dystansem ten Twitter Lordsowy jest prowadzony, nie? To na pewno.